Hej moi kochani, jestem Merlin, dzisiaj pokażę wam jak można zrobić sobie wczytywanie danych do autocomplete. Będzie to działało tak, że mamy plik sobie na naszym tutaj bocie o nazwie na przykład województwa.json. Ten plik ma tutaj różne rodzaje dane i te dane możemy sobie wczytywać. I w taki autocomplete, na przykład weather, komenda weather ma tutaj wyświetlane wszystkie możliwe województwa. I teraz jeżeli na przykład napiszemy sobie MAL, wtedy wyświetla małopolskie. Jeżeli sobie napiszemy na przykład MA, po prostu samo, mamy małopolskie i mazowieckie. Jeżeli sobie napiszemy MA z dużej literki, też to będzie działać, a jeżeli będziemy chcieć małopolskie i nie napiszemy ły, tylko ly, to też widzicie, będzie działać. I dzisiaj pokażę wam, jak dokładnie coś takiego możemy zrobić. A na początek stworzymy sobie nowy plik, w którym będziemy przechowywać wszystkie dane o województwie. No dobrze, a więc możemy go sobie stworzyć albo w głównym katalogu, gdzie jest nasz Discord bot, albo w folderze src. Ja sobie stworzę w głównym katalogu, gdzie jest nasz bot. W tym wypadku kliknę sobie prawym, New Folder i nowy folder nazwie Data. I w tym folderze Data stworzymy sobie nowy plik o nazwie wojewódzships.json. I wklejemy sobie zawartość taką oto z wszystkimi województwami, które są w Polsce. I widzimy, mamy tak, jest to obiekt, który ma jako klucze nazwę naszego, to jest klucz po prostu, jest nazwą naszego województwa, w tym wypadku pisaną z małych liter i jeżeli jest jakaś przerwa, jak na przykład kujawsko-pomorskie, to robimy podłogę. Aczkolwiek wiecie co, kujawsko-pomorskie moglibyśmy nawet napisać, gdyż ono jest pisane z minusikiem, napisać w taki oto sposób. I w sumie tak sobie je napiszemy. Następnie mamy nazwę dolnośląskie. Widzimy w ogóle klucz, nie ma polskich znaków takich jak si, takie jak on, tylko po prostu znaki od A do Z. Następnie mamy obiekt pogoda i w tym obiekcie pogoda mamy temperaturę, w tym wypadku 20 stopni i description słonecznie. I te dane, tymi danymi będziemy się posługiwać. Takie oto dane możecie dostawać z serwera API, czyli po prostu z jakiegoś serwera albo z bazy danych. W tym wypadku my się posłużujemy plikiem z konkretnymi danymi. Dobrze. Więc w naszej komendzie weather sobie ten plik tutaj wczytamy, czyli sobie zrobimy import data from, a możemy napisać weather data from, czyli wychodzimy z folderu utils, jesteśmy w folderze comments, wychodzimy z tego folderu comments, wychodzimy dalej i teraz mamy data /voivodeships.json i teraz musimy napisać assert jak to się tam pisało? Assert type JSON, dokładnie. Assert type JSON w taki oto sposób i mamy nasze weather data wczytane. Co następnie będziemy musieli zrobić? Będziemy się musieli wygenerować nasze choices za pomocą właśnie tego weather data, a więc będziemy musieli jakoś to zrobić. Jeżeli sobie zobaczymy te wszystkie tutaj dane, to będziemy chcieli stworzyć sobie najlepiej tablicę. Albo w sumie nawet nie musielibyśmy tworzyć tablicy. To, co będziemy zwracać, to będziemy zwracać na pewno dolnośląskie jako nazwę, jako name, a jako value to będzie właśnie klucz. Więc dobrze byłoby sobie stworzyć tutaj jakieś pomocnicze coś. Nie no, po prostu nasze choices to będzie weather data. Tak samo ta funkcja nam nie będzie potrzebna. Co sobie zrobimy? Mamy sobie choices, mamy sobie funkcję tutaj filtrującą, czyli to jest ta funkcja nam nie będzie potrzebna. Dajmy sobie ją tutaj. X jako X, pamiętacie? Może z ostatniego odcinka, dlaczego ja używam X, ponieważ jest bardzo krótkie. Tutaj mamy sfiltrowane elementy, więc nasze choices to jest nic innego jak po prostu weather data. To by było najlepsze chyba. I mam tutaj opcję respond, która nam zamienia tutaj właśnie tą filtrujące elementy na taki oto format. Ja się zastanawiam, jakby to było kurczę najlepiej zrobić, żebyśmy mieli na Discordzie wyświetlone wszystkie elementy. Więc żeby na Discordzie wyświetlić wszystkie elementy, po prostu stwórzmy sobie dobry obiekt respond. Więc te tak w zasadzie rzeczy, które tutaj mamy, nam na razie nie będą potrzebne, je sobie skomentujemy. Choices na razie też nie będziemy używać, więc zajmijmy się po prostu weather data. Z tym, że problematyczne jest to, że weather data jest obiektem, a nie tablicą. Dlatego, jeżeli użyjemy sobie funkcji, na razie sobie to też skomentujmy. Jeżeli byśmy sobie użyli funkcji, po prostu dajmy sobie console.log weather data i na tym obiekcie, jeżeli sobie zobaczymy w ogóle obiekt, to jak zobaczymy sobie tutaj obiekt, to możemy zobaczyć wszystkie funkcje, które mamy dostępne w obiekcie. Mamy na przykład funkcję entries i jest to, słuchajcie, metoda, która zwróci nam wartość klucz
klucz i wartość. I to nam będzie dokładnie potrzebne, ponieważ mamy też inne opcje, takie jak na przykład values albo keys. To keys zwróciłoby nam tablicę tylko i wyłącznie kluczy. Więc zobaczmy sobie, co nam da keys. Jeżeli byśmy sobie użyli object keys, to dajmy sobie console log object keys i dajemy sobie weather data. Możemy sobie tutaj dopisać, że to będzie funkcja keys. Dajmy sobie funkcję values i dajmy sobie funkcję entries. Entries. Samo weather data nam nie będzie potrzebne. I wystartujmy sobie naszego bota w taki oto sposób i zacznijmy coś pisać. Weather i zacznijmy cokolwiek pisać. To zobaczymy sobie, jakie są różnice. A więc funkcja, słuchajcie, keys zwraca nam same klucze w taki oto sposób i klucze to są te wartości, to są klucze naszych obiektów, a wartościami są same obiekty, czyli values zwróci nam ten oto obiekt, jak widzicie, dolnośląskie, tak, dolnośląskie mamy name dolnośląskie, weather, temperature i description, w taki oto sposób, a entries zwróci nam tablicę, gdzie każdy element tablicy to będzie miał klucz i wartość w taki oto sposób. No dobrze, a więc nas interesuje entries, więc nas te dwie inne opcje nie interesują, więc możemy sobie skoro zwraca nam tablicę, to możemy sobie tą tablicę tutaj wyświetlić. I w jaki sposób możemy to zrobić? Możemy to zrobić dokładnie w taki oto sposób. Jeżeli mamy object entries, dajemy object i używamy tutaj for loop, for of konkretnie i tutaj przypisujemy wartości. Const i mamy key value. Dobrze, a więc zróbmy sobie to dokładnie w taki sposób. Więc zróbmy sobie for of i na przykład dajmy sobie na razie tutaj x, a jako object dajmy sobie object.entries weather data. I teraz dajmy sobie console log x. Zalogowało nas i dajmy sobie tutaj napis Merlin i zobaczmy, w jaki sposób object entries tutaj działa. Bierze i wyświetla nam entries, to są wpierw te entries, a potem mamy tutaj ten nasz for of. I wyświetla nam taki oto obiekt dla każdego elementu. Czyli element 0, jeżeli byśmy sobie wzięli element 0, czyli console log x0, to jest dolnośląskie, a x1 to jest ten obiekt, czyli x1, żebyśmy sobie wyświetlili x1. Wtedy dostaniemy ten oto obiekt dla każdego elementu z tego pliku. Dajmy sobie 1 i to będzie akurat województwo, prawda? Czyli sobie napiszemy województwo. I jak sobie zjedziemy na sam dół i napiszemy cokolwiek, na przykład napiszemy tutaj jedną literkę, to zobaczymy, że nam wyświetla tutaj to województwo. Województwo na ten obiekt, czyli wartość. Tak, teraz sobie napiszemy, to wyświetli nam same tutaj klucze, czyli klucz, wartość, czyli zerowy element tej tablicy to jest klucz, a pierwszy element tej tablicy to jest wartość. Jak widzieliśmy w przykładzie, możemy sobie tutaj stworzyć po prostu deconstruction, czyli po prostu te elementy przemienimy na klucz i wartość, czyli będziemy mieć key value, coś w tym stylu. I tak samo możemy tutaj zapisać key value. Teraz pisząc cokolwiek tutaj, zobaczymy, że mamy key jest zachodniopomorskie, a value jest nasz obiekt. W tym wypadku to będzie po prostu nazwa tego, a kolejnym elementem, czyli elementem pierwszy jest ten obiekt. I co my sobie z tego możemy zrobić? Będziemy musieli sobie utworzyć nasz respond object, czyli jak mamy respond, const respond, równa się pusty array, to możemy teraz zrobić respond.push obiekt name, czyli nazwa to będzie value, czyli to będzie nasze województwo, kropka, jak sobie zobaczymy, co ma nasz tutaj ten element, name, czyli value.name, a jako klucz, czyli w tym wypadku value, klucz, co ja mówię, a jako value, czyli wartość tego elementu, który klikniemy na Discordzie, to będziemy podawać key, czyli na Discordzie będzie wyświetlana ta nazwa, a potem będziemy mieć to, jeżeli naciśniemy na ten element. Tą wartość. Dobrze, więc to sobie możemy usunąć, bo to już wiemy, co robi. Następnie też sobie możemy usunąć interaction respond i nasz respond. I teraz jeszcze w sumie możemy sobie te entries usunąć, bo to już jest nam niepotrzebne. Jeżeli ja teraz coś tutaj napiszę, cokolwiek, zobaczymy, mamy całą listę tych elementów wszystkich województw. Jeżeli sobie jakieś naciśniemy, to widzimy, zwraca nam łódzkie. Jesteśmy w województwie łódzkim, weather i na przykład wielkopolskie i mamy wielkopolskie.
I w taki sposób uzyskaliśmy elementy. Co teraz, jeżeli chcielibyśmy je filtrować? Ponieważ musimy je jakoś przefiltrować, więc to jest opcja jedna. Co by najlepiej było zrobić? Na początku byłoby najlepiej w ogóle przefiltrować sobie elementy, to znaczy, że tak samo jeżeli mamy to weather i zaczynamy pisać na przykład małopolskie, co nie? Czyli mały, to żeby nie dostawać całej listy, tylko dostać małopolskie, czy tam te, które zaczynają od mało. Więc będziemy musieli sobie dokładnie to samo zrobić, czyli będziemy musieli zrobić sobie funkcję filter. A filtrację możemy sobie zrobić tak w zasadzie na samych kluczach, czyli choices zamienimy sobie na keys i weźmiemy sobie z tego weather data, czyli object keys i weather data, czyli będziemy mieć same klucze. I będziemy sobie musieli teraz pobrać dokładnie te elementy, które spełniają nasze kryteria, czyli w tym wypadku tak samo pamiętacie starts with, czyli tylko te klucze keys filtered x.starts with focused value. W taki oto sposób i filtered zwróci nam klucze, które, że tak powiem, spełniają te kryteria. Tutaj jednak, że będziemy mieć jeszcze jeden mały błędzik, ale to za chwilkę o nim. Czyli jak zaczniemy pisać mal, to zwróci nam malopolskie w tym wypadku, klucz małopolskie. Jeżeli będziemy pisać na przykład pom, zwróci nam, patrzcie, jeżeli samo P napiszemy to podkarpackie, podlaskie, pomorskie, a pom samopomorskie. Ale co jeżeli napiszemy z duże literki? Jeżeli zamienimy to małe P na duże P, to niestety cały nasz tutaj musimy jeszcze raz napisać, żeby załapał Discord, ale nie chcę załapać. Pomorskie, musimy coś nowego napisać. To widzimy, jak napiszemy pomoc dłużej, to już nie działa. A jeżeli napiszemy pomoc małej, gdzie nie chcę załapać. Ale o to mi generalnie chodzi, że jeżeli napiszemy pom z małej literki, to załapuje, a pomoc z dużej literki to nie załapuje. Czemu tak jest? Ponieważ to sprawdza dokładnie, czy pom, czy to P jest z dużej literki. Co to możemy z tym zrobić? Możemy focused value w ogóle zmniejszyć do małych liter za każdym razem. Czyli w tym wypadku to focused value możemy przetransferować do to lower case. To lower case zmniejsza nam wszystkie litery z focused value do małych liter. I co to oznacza? Że jeżeli napiszemy teraz weather i pom z małych liter, napiszmy pomo, to widzicie, daje nam tutaj pomorskie, zwraca nam pomorskie. Jeżeli natomiast napiszemy z dużych liter pomorskie, pomor na przykład, z dużych, to z dużych liter pomor też nam, widzicie, zwraca pomorskie. Inny problem natomiast są polskie znaki, czyli na przykład małopolskie. Dajmy sobie małopolskie. Zobaczmy. Mało nie zwraca nam nic, a jak napiszemy byśmy na ly zamienili, tak jak teraz, to malo już nam zwraca i musimy te literki, słuchajcie, jeszcze pozamieniać. Dobrze, a więc teraz musimy sobie zainstalować jedną biblioteczkę o nazwie npm install low-s i stąd będziemy musieli sobie wczytać jedną funkcję. Więc skoro mamy już to zainstalowane, uruchomimy sobie bota, zaimportujmy sobie import coś tam from low-s i to, co nas interesuje, to nas interesuje funkcja debur. Jak sobie zobaczymy na dokumentację funkcji debur, zobaczymy, że skonwertuje nam znaki z Latin 1 i Latin Extended A do zwykłych znaków, takich jak na przykład déjà vu do déjà vu. I to nas dokładnie tutaj interesuje. I to funkcję debur sobie tutaj przetestujemy teraz. Jeżeli sobie wpiszemy tutaj debur focused value w taki oto sposób i zobaczmy, tutaj przygotowałem sobie listę znaków, którą chcemy, żeby nam się zamieniły. Sobie tutaj pozwolę to skopiować. Weather i przetestujemy sobie polskie znaki o, ły, u. Jakiś, może dajmy sobie niemiecki znak i zobaczymy, zamienia nam to tutaj na znaki A, E, L, O, O. To jest bardzo, bardzo dobrze, to jest dokładnie to, czego chcemy, ponieważ w innym wypadku nie będzie nam to działać. Więc sobie tą funkcję debur skopiujmy i mamy tutaj, widzimy x starts with focused value to lowercase i tutaj sobie użyjmy tej funkcji debur i zapiszmy i zobaczmy teraz, jeżeli napiszemy małopolskie, to znajdzie nam małopolskie. Jeżeli napisalibyśmy na przykład, jakie tam są jeszcze województwa, które mają łódzkie, na przykład łódzkie, to widzimy, znajduje nam łódzkie. I teraz, skoro odfiltrowaliśmy tą listę tych kluczy, tak, to będziemy sobie mogli te klucze teraz do obiektów użyć. Kurczę, coś mi się tutaj usunęło. Tak, możemy sobie to skomentować i mamy teraz naszą odpowiedź, a więc mamy już przefiltrowane elementy i teraz musimy przygotować odpowiedź. A więc w jaki sposób sobie to zrobimy? A więc przypomnijmy sobie, co dokładnie robi Object Entries. To sobie tutaj wyświetlimy w konsoli, co dokładnie nam robi nasze Object Entries. Sobie tutaj dodamy. A więc Object Entries, słuchajcie, zwraca nam
tablicę, mamy tablicę z tablicami w środku, tak? Jest tablicą, która ma elementy w środku i my chcielibyśmy teraz te elementy sobie przefiltrować za pomocą kluczy. A więc użyjemy sobie w tym wypadku funkcji keysMap. Jak to będzie najlepiej zrobić? Stworzymy sobie nową zmienną o nazwie filteredData i filteredData to nic innego jak filtered. Wiemy, że to są klucze, czyli map. W zasadzie to będzie key, możemy nazwać key. I co będziemy chcieli wziąć? Będziemy chcieli wziąć z naszego obiektu weatherData, prawda? Mamy nasz weatherData. Tak. Nasze weatherData będziemy chcieli zwrócić. Konkretnie będziemy chcieli zwrócić weatherData key. Czyli w tym wypadku stworzymy sobie nową tablicę, w której będą te wszystkie elementy w środku, tak? Więc sobie teraz wyświetlmy to filteredData, żeby zobaczyć, co w środku jest. Napiszmy sobie coś, przejdźmy na sam dół i filteredData nie ma nic. Dlaczego? W takim wypadku możemy sobie sprawdzić, czym jest key. Nie ma do tego nic, słuchajcie, bo tutaj nic nam nie znalazło. Napiszmy łódzkie. Przypomniałem, łódzkie i zobaczcie, mamy nasz filteredData, mamy nasz obiekt. Także co by fajnie było mieć? Też fajnie byłoby mieć klucz, więc możemy sobie dodatkowo tutaj zapisać klucz. Więc w takim wypadku, jeżeli mamy tutaj tą funkcję, możemy sobie dać tutaj coś takiego, na przykład return. Wracamy weatherData key, nie do końca, ponieważ zróbmy sobie zmienną o nazwie na przykład object. Nie wiem, czy object to jest w sumie zła nazwa. Zróbmy sobie data i data, słuchajcie, to jest weatherData key. Następnie data key równa się key i zwracamy nasze data. Co w tym wypadku robimy? Po prostu dopisujemy do naszego tego elementu tutaj nasz klucz, który nam jest potrzebny, czyli w tym wypadku to ten klucz łódzkie pisane z małej literki, czyli ten klucz dopisujemy tutaj. Wiadomo, jeżeli te dane przygotowalibyśmy w inny sposób, nie musielibyśmy teraz tego robić. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób macie dane przygotowane. Jeżeli mamy łódzkie teraz, musimy jeszcze raz napisać weather małopolskie na przykład, to zobaczymy, że nasz key to jest małopolskie. Dobrze, i te dane, to są te odfiltrowane dane, musimy teraz przekazać do funkcji respond. Czyli to sobie możemy teraz skomentować. I nasza funkcja respond w zasadzie już nie musi działać na object entries, prawda? Możemy w ogóle sobie tą respond pominąć i od razu tutaj na naszych filteredData pracować, czyli filteredData.map i musimy teraz przygotować dane do wysłania do Discorda, czyli w wypadku mamy x, tak jak wam mówiłem, i zwracamy obiekt, czyli zwracamy sobie w wypadku, musimy na nawiasy, w tych nawiasach zwracamy obiekt i mamy name, czyli to, co będzie wyświetlane na Discordzie. Pamiętajmy, że ten obiekt jest teraz naszym x-em, tak? Możemy sobie to też nazwać wojewod, czyli nasze województwo i to jest ten dokładnie obiekt z filteredData. I nazwa, którą musimy przekazać, to jest ta nazwa, co będziemy wyświetlać na Discordzie, to jest wojewód, i wyświetlamy name. I value to jest to, co przejmie nasza funkcja execute. Jak wybierzemy ten element, to będzie key, czyli będzie wojewód.key. Dokładnie ten oto klucz tutaj. W taki oto sposób. I teraz, jeżeli sobie tutaj zobaczymy, zaczniemy pisać małopolskie, to powinno nam tutaj odfiltrować to. Więc sobie skasujmy tą funkcję. Weather i teraz zaczniemy pisać małopolskie. Dokładnie małopolskie. Na przykład mamy podkarpackie, podlaskie, pomolskie i możemy sobie wybierać. Możemy sobie na przykład, co możemy sobie napisać? Jakieś, gdzie jest dużo, małopolskie to jest tylko, a samo MA to jest mazowieckie i małopolskie. Więc taką oto funkcją możemy sobie to, słuchajcie, tutaj robić. Te wszystkie console logi należy też usunąć, żeby nam nic w konsoli nie wyświetlało, bo to brzydko wygląda. Ale widzicie, w taki oto sposób możemy sobie stworzyć, właśnie mieć jakieś dane, albo z pliku, albo z API, jakieś dane mieć i po prostu te dane potem przetwarzać i wyświetlać na tego zasadzie tutaj listę autocomplete. Można też właśnie wyświetlać sobie to dynamicznie. Właściwie w sumie już o tym mówiłem z API, czy na zasadzie takiej, że po prostu każdy użytkownik będzie miał inną listę, bo po prostu na przykład ma inny poziom, czy inne uprawnienia i tak dalej, więc autocomplete jest bardzo, bardzo dobrą do tego opcją, więc w taki oto sposób możecie sobie dane tutaj wyświetlać. Padło takie pytanie ostatnio w komentarzu, jak właśnie zrobić coś takiego, że ma się listę jakichś chorób i tam wpisujesz chorobę i ci wychodzi lek na to.
Więc to jest, słuchajcie, odpowiedź też, jak coś takiego można zrobić. To, o czym zapomniałem wam powiedzieć, to, że mamy tutaj teraz ten klucz, który przechwytujemy i właśnie chcemy wyświetlić te informacje tutaj, prawda, w tej funkcji reply, więc informacje o pogodzie w województwie i tutaj mamy przekazane tylko i wyłącznie wojewód. Ale jakie chcemy tutaj informacje wyświetlić? Chcemy wyświetlić tutaj przede wszystkim na początku nazwę, więc sobie pobierzmy data z naszego weather data, więc sobie weźmy weather data i nasze województwo, pamiętamy, to jest klucz, ten, który tutaj przechwytywaliśmy. Więc przechwyćmy tutaj ten klucz i mamy nasze dane, które chcemy wyświetlić, więc nasze data. I tam przekazywaliśmy to, co mamy tutaj data.name, więc to będzie nazwa naszego województwa i następnie będziemy chcieli sobie zrobić \n, czyli nową linijkę i w nowej linijce będziemy chcieli teraz wyświetlić temperatura i na przykład sobie temperaturę damy, to też będzie data. I teraz mamy weather temperature, czyli mamy weather.tem. Jak to się pisze? To temperature. Skopiujemy sobie to najlepiej. Temperature i możemy sobie napisać potem \n, czyli kolejna linijka i na przykład napiszemy sobie tutaj częściowo zachmurzone. Pogoda, dwukropek i napiszemy sobie to samo. Pyk i napiszemy sobie description. Pyk. W taki oto sposób. Mamy description i w taki oto sposób wygląda nasza funkcja. I jeżeli teraz napiszemy sobie weather w województwie małopolskim, chcielibyśmy w małopolskim mieć, pyk. Informacje o pogodzie w województwie małopolskim byśmy mogli zmienić. Temperatura 19, możemy dopisać jeszcze stopni Celsjusza. Pogoda słonecznie i można też dodać emoji, jakby się chciało, prawda? I teraz zobaczmy sobie w innym województwie, czyli na przykład weather chcemy zobaczyć w śląskim i informacja o pogodzie w województwie śląskie, temperatura 22, pogoda słonecznie. Czyli mamy 22 słonecznie, zobaczmy sobie innym weather, na przykład w łódzkim. Zobaczmy, w łódzkim mamy 17 stopni i kilka chmurek. Więc w taki oto sposób można sobie te dane robić. Ja wam dziękuję za uwagę, jestem Merlin, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję, zachęcam was do subskrybowania moich innych kanałów. Dzięki, do zobaczenia i cześć!